Witam wszystkich, z tej strony Michał Duńczyk. Chciałem wam dzisiaj powiedzieć o rzeczach kolejnych, które nie robić niestety z własnego doświadczenia. Pamiętacie, jak mówiłem, żeby nie trzymać niczego podejrzanego w miejscu, do którego zaglądał ktoś częściej niż raz na ostatnie 10 lat? Sam sprzeciwiłem się, że tak powiem, swojej własnej maksymie i stwierdziłem, że będę trzymał shotguna w bagażniku mojego samochodu. Faktycznie od 1,5 roku nikt poza mną tam nie zaglądał. Niestety, od 1,5 roku. Mój ojciec, znaczy jemu samochód się zepsuł. I stwierdził, że pojedzie moim samochodem na zakupy i wepchnie je do bagażnika. Ludzie, nawet nie będę mówił, jak się musiałem namęczyć i... Nie, ojciec, spokojnie. A co tam masz zawiniętego w koc? Nie przejmuj się, ja po prostu odwoziłem mojego kumpla z imprezy airsoftowej i zostawił swojego airsofta. Słuchajcie, mój ojciec jest maniakiem broni. Ten facet pozna broń na odległość. I tylko jego dobrej woli i temu, że umie mu kit wcisnąć, zawdzięczam to, że tego nie odwinął. Gdyby odwinął, to by poznał w 3 sekundy, że nie jest to airsoft. No mój ojciec ma jednak do mnie duży bagaż zaufania. Pożałuję tego. Kolejnej sprawy. Obecny tutaj obywatel Jack. Właśnie, Jachu, mógłbyś dokręcić ten kaloryfer, jest gorący jak jasna cholera. Jasne, już Ja się tu tym płynę. zajmuję. Poczekaj chwilę. O, już dokręcam. Wystarczy? Nie mów mi, że masz na sztywno ustawione grzanie. Nie mam na sztywno. Po prostu pewnego dnia chwyciłem za gałkę i... Znaczy, że on teraz będzie cały czas na full maxa ustawione na grzanie? Nie, chyba tylko na 30 stopni. Chryste. Nie zgadnę, póki nie wyłączą centralnego ogrzewania, to tu będzie taka sauna. Mniej więcej. Wracając. Byłem na cudownym wydziale nagrać cały plan zajęć. I nagrałem ten plan zajęć. Pewnie zobaczycie na poprzednim nagraniu. Problem jest taki, że jak powiedział, nie słuchaj, ty tam idź, bo ja tam mogę spotkać kogoś, kogo znam i będzie to wyglądało podejrzanie. Patent jest taki, że ja spotkałem kogoś, kogo ja znam. Było, hej, co tu robisz? Fotografujesz plan zajęć? Musiałem mojej znajomej z jogi, musiałem jej wcisnąć. W ogóle idiotyzm ludzie. Musiałem jej wcisnąć, że robię film dokumentalny. Jak się zapytała, jaki tu miałem problem, ale szybko wymyśliłem, że chodzi coś o organizację zajęć na uniwersytecie. Na szczęście powiedziałem jej, że skończony film będzie na początku maja i wtedy na pewno jej pokażę. Nie robię tego z nienawiści, to znaczy ja bardzo dobrze wiem, że większość osób, która chciała zrobić coś takiego, robiła to właśnie z nienawiści. I ja chciałem powiedzieć, że no nie kocham tego świata za oknem, nie kocham tych ludzi, wbrew pozorom, nawet na odwrót, bardzo wielu wyjątkowo nienawidzę, natomiast to nie jest, nienawiść nie jest adekwatnym powodem, żeby robić coś takiego. A ja miałem momenty w życiu, kiedy naprawdę nienawidziłem. Ile razy w gimnazjum leżałem na schodach zakrwawiony, byłem kopany, bity, nazywany pedałem i Żydem ale wtedy nie chciałem tego wszystkiego zrobić. Naprawdę. Pomijając, że miałbym problem ze znalezieniem, kupieniem broni, znalezieniem rzeczy, ale nie chciałem, po prostu. I to była dobra decyzja, bo zrobić strzelaninę, to podjąć tę decyzję, to potrzeba z pewnej perspektywy. Spojrzeć na sprawy z pewnej perspektywy. Trochę bezosobowej. Zobaczyć poza swoimi własnymi uczuciami, trzeba zobaczyć w tym wszystkim głębię estetyczną, która tam jest. I trzeba umieć rozpoznać konsekwencje, wiedzieć, co się robi. Trzeba umieć sobie powiedzieć, że przeżyć 20 parę lat tak, jak się przeżyło, to jest dużo lepiej niż przeżyć 60, 70, 80 lat, płynąc z prądem jak śmieć. Witam wszystkich. Dzisiaj zaprezentujemy nasz mały domowy arsenał. Po pierwsze tak. Tutaj mamy mamy zestaw małego terrorysty. Przypominam, wszystko co znajduje się w tej szufladzie, to mamy siarkę. Tak a propos, wszystko co znajduje się w tej szufladzie jest 100% legalne.
Za to możecie mnie Państwo pocałować, a nie wsadzić. Następnie przechodzimy do rzeczy poważnych. Po pierwsze, a propos rzeczy, do których nikt nie zaglądał przez 10 lat. Następnie ciężkie. Uwaga, nie rzucać tym. To był mój mały bunkier. Następnie. Wcześniej trzymałem w samochodzie, ale zmądrzałem. Czekajcie. Tego wampira na bok. No. To jest większa część naszego arsenału. Oj, nieładnie, nieładnie. No, man. No. Tu nie ma nic nielegalnego. Yeah. I wpaw. Witamy na krótkim kursie robienia pipe bombów. Pipe bomb składa się przede wszystkim z rury. Rurę możecie nabyć właściwie wszędzie, legalnie i relatywnie tanio. Cóż, zauważcie tylko, że ta tutaj jest, no, 2 razy większa od tych używanych na przykład w Columbine. Nazywamy ją King Kong i szczerze mówiąc jesteśmy dumni z tego dzieła. Tak, minusem jest to, że trochę ciężej nią rzucić, trzeba będzie to wziąć pod uwagę. Do rury przytwierdziliśmy te oto nakrętki. Tanie jak barszcz, do kupienia właściwie w każdym sklepie i cóż, no, rozpędzane do takiej prędkości, jaką osiągają przy wybuchu pipe bomba, stają się śmiertelnym pociskiem, jeśli trafią w odpowiednie miejsce. W środku mamy oczywiście mieszankę wybuchową, siarki, węgla plus różnego innego szrapnelu. Tak, do szrapnelu do środku nie używamy gwoździ, nie używamy różnych takich rzeczy, po prostu, bo może wywołać iskrę w środku, a wtedy wyleci wam to w bardzo niepożądanym momencie, z reguły w ręce. To jest nieprzyjemna rzecz. Jeśli chodzi o mieszankę w środku, no to można korzystać z różnych rzeczy, polecam Anarchist Cookbook. Natomiast my korzystamy ze starego, dobrego czarnego prochu. Czyli wiecie, czarny proch to jest siarka, węgiel i saletra. Saletrę kupujemy w ogrodniczym, siarkę w chemicznym, a węgiel no to... Węgiel kupujemy, moglibyście pójść do apteki, ale wtedy nikt nie uwierzy, że macie aż takie zatwardzenie. Cóż, najlepiej kupcie po prostu węgiel do gryla. Węgiel, nie brykiet. No. No i na koniec ląd. Ląd, proszę Państwa, zbliżenie? Okej. kupujemy przez internet, bo wtedy nikt nie musi oglądać naszej facjaty. Dość ohydnej zazwyczaj. Dzięki. Mówię o sobie. W każdym razie całość montujemy jak na załączonym obrazku i mamy wyrób gotowy do użycia. Nagrywamy. No to jest próbny test lądu. Uwaga. Ale smród. Boże. Ile było centymetrów? 15? 20. 20 centymetrów? No, 15 sekund. spoko. Cholera, szybciej się pali niż sądziłem. Trzeba będzie wprowadzić odpowiednie poprawki do zabawy. No. Chociaż myślę, że 15.